Zobaczcie, jaki mamy bałaganeiro w aucie przed wyjazdem. Teraz przestawiamy opony naprzód. Jedna, druga, trzecia, czwarta, żeby nie wystawać na zewnątrz, żeby nie bałaganić. I z tyłu mamy też paczki, które rozpakuję na wizji. Zatem jeśli kogoś to interesuje, mam nadzieję, to będzie unboxing wszystkich paczek. Odpakowywanie, mówiąc po polsku. Zobaczcie, gdzie śpimy. Mamy piękny las bambusowy obok auta. Spało się naprawdę przyjemnie. Obok tego boisko, które należy do właściciela. Właściciel tutaj prowadzi, który ogarnął nam paczki tutaj, dał nam adres. Ma tutaj mały kanalik. Podobno można pływać jakimś kajakiem, no ale nie ufałbym jakości tutaj, że jest jakoś, nie wiem, nie ma jakiejś dzikiej przyrody tutaj, w sensie jakichś węży i tak dalej. Dostaliśmy możliwość wejścia do toalety, ale nie korzystaliśmy, ale tutaj zaoferował nam, bo prowadzi tutaj właśnie taki mały biznesik, ale w końcu nie korzystaliśmy z pokoju, ale korzystaliśmy z łazienki, wykąpaliśmy się, zatem trochę więcej było miejsca niż zwykle. Tak to tutaj wygląda. Nasze auto. Zobaczcie, mamy teraz zmiany. Opony, które były na aucie, są teraz na dole, są teraz na górze. Dwie opony. I zobaczcie, dlatego właśnie chciałem te wymienić opony, ponieważ od środka one tutaj zaczęły popękiwać. Z obu stron tak naprawdę, więc zastanawiam się, czy to jest problem, że te opony były w jakiś sposób, w sensie, że auto ma niewyważone koła. Nie wiem szczerze, w sensie nie niewyważone, tylko matka, jak się nazywa, alignment, czyli czy trzeba było na zbieżność jechać. Zastanawiam się, tutaj wygląda to lepiej, aczkolwiek napiszcie mi. Wydaje mi się, że w Kirgistanie robiliśmy zbieżność za 800 somów, czyli 40 zł zbieżność kosztowała, ale była na komputerze robiona, więc było to profesjonalnie. Zatem dajcie znać, czy robić zbieżność, czy nie. No i nasze nowe oponki w tak zwanym międzyczasie. Tam pani z rana robi jakiegoś food streeta i tutaj pan Sulak, tak się nazywa, ma takie hinduskie logo, podobno jakiś to Bóg hinduski, i w takich okolicznościach przyrody sobie dzisiaj nocowaliśmy, ale musimy powoli się zbierać, bo mamy 40 minut jazdy do centrum handlowego, w którym Sami ma groomera. Już tam raz był i teraz po raz drugi. Cześć, właśnie ruszyliśmy z miejsca. Właściciel jeszcze spał, o dziwo. Mówił, że wstaje wcześniej rano i zarówno muszę to jeszcze ogarnąć, zjazd w prawo, dobra, bardzo ładnie, dostatecznie. Mówi, że wstaje rano i tak samo jego syn, ale niby spali, więc nie wiem, czy gdzieś pojechali, czy śpią dalej. Zatem Sami sobie pobiegał już tego nie nagrywałem, Kasia nagrywał na Instagramie, pobiegał sobie na boisku, wymęczył się przed groomerem, a my teraz mamy 40 minut jazdy, jesteśmy po zachodniej stronie Bangkoku, zatem 40 minut jazdy, myślę, że to jest dobry czas, bo przejechanie z jednego krańca do drugiego krańca Bangkoku to może być, myślę, 2 godziny nawet, albo więcej, więc nie jest to aż tak daleko i jestem zadowolony na ten moment, wszystko idzie zgodnie z planem. Wczoraj ogarnęliśmy... Nie zapeszaj jeszcze. Ogarnęliśmy dla dokumenty psa, ogarnęliśmy paczki, teraz ogarniamy tego groomera, a później klatkę dla psa. Jeśli to ogarniemy, to nasz plan będzie w 100% gotowy. Trzymajcie za powodzenie. No, trzymajcie kciuki, przydadzą się. A tu jeszcze pokazanie naszego zmęczonego bąbla. No to Sami już po wizycie u psiego fryzjera. Zadowolony, zmęczony. Dzisiaj będzie miał długi sen. Jesteśmy na parkingu cały czas. Jest w miarę, w aucie się nie nagrzało aż tak bardzo jak myślałem.
zatem jest spoko. Mamy dobry czas, mamy gdzieś godzinę jazdy, niecałą godzinę jazdy, 40 minut jazdy do odbioru klatki, więc powoli się zbieramy w kierunku Parku Lumpini, gdzie właśnie tam musimy podjechać i odebrać, zapłacić i mamy na dzisiaj chyba plan wykonany. Ruszyliśmy, powoli jakieś małe koreczki się zaczynają, ale mam nadzieję, że te 30, niecałe 40 minut dojedziemy. Metrów raptem i 9 minut jazdy przed nami dostawa Ikei. Ikea też jest dostępna w Tajlandii. Może pojedziemy kupić po talerzu, bo nam się stłukły w Rosji. No to mamy klatkę dla psa, ale jest problem. Pani źle zmierzyła i okazuje się, że jest to model wyższy, czyli ma 90 cm, czyli nie mieści się w nasze kryteria koreańskich linii. Na szczęście udało mi się jedną rzecz sprawdzić, że można opuścić tą klatkę w dół, ale problem jest z drzwiami, więc będzie trzeba modyfikować drzwi, będzie trzeba to zrobić w miarę ładnie, żeby wyglądało to profesjonalnie, ale na ten moment jedziemy, nie wiem, ja chyba sklepu budowlanego będę szukał, żeby najpierw ogarnąć śruby, bo dwie rzeczy nie pasują, drzwi i śruby, ale ciąg dalszy nastąpi, więc jeszcze sytuacja jest rozwojowa. Słuchajcie, to co się dzieje w tym samochodzie, to ludzkie pojęcie przechodzi. To wielkie, to klatka i ona jest i tak złożona do najmniejszych wymiarów i my musimy ją wozić jeszcze przez całą Koreę, nie wiemy, musimy coś wymyśleć, jak to zrobić. Tu oczywiście opony, 4 sztuki się walają i one będą się walały, aż nie odbierzemy auta nie wyjmiemy auta z kontenera w Korei. Także ciężko jest nam teraz funkcjonować. Na szczęście jutro już mamy hotel, więc sobie te rzeczy wyjmiemy gdzieś na zewnątrz, no i musimy jeszcze posprzątać całe auto, powyciągać wszystko z szafek, pozabezpieczać to wszystko, poprzepakowywać się, więc czeka nas kilka dni ciężkiej pracy. Słuchajcie, tak wygląda klatka, którą dzisiaj zakupiliśmy, jak to się mówi, przez kupno, nabyta drogą kupna. To jest dół, niebieski to jest dół, biały to jest góra i my przyjeżdżając do tej pani, która nam to sprzedała, założone było jeszcze to co teraz tutaj widzicie. Muszę jeszcze poprawić kamerę, wybaczcie. Coś takiego było założone, więc to było o 10 cm wyższe niż w rzeczywistości. Tak patrzymy na tą klatkę, ja mówię po pierwszym spojrzeniu, ta klatka ma więcej jak 80 cm, zatem co tutaj zrobić, tak? I patrzę właśnie z boku, mówię, kurczę, ten biały pasek wygląda jakby to była dokładka, tak? I zobaczycie, jak się zdejmie się to i jak położy się to białe, to mamy sytuację następującą, że pasuje to wszystko jak ulał. No i mówimy, dobra, jest pierwszy mini sukces, a że daliśmy radę tą klatkę obniżyć, tak, bo 10 cm za wysoko, czyli 90 cm, tyle miała z początku, to jest o 6 cm za wysoko dla linii przewoźnika tutaj Air Korean Air, który mówi, że maksymalnie ma 84. I co ciekawe, teraz właśnie przeczytałem, tutaj właśnie ta klatka z Kanady, pani tutaj z Kanady przewoziła psa do Tajlandii i ma specyfikację IATA, to jest najważniejsze. I teraz właśnie przeczytałem tutaj, w tym oto miejscu, że sama klatka waży chyba 9 kg, plus drzwiczki, no to tam podobno 11 kg. I wymiary, które mamy tutaj, to właśnie jest 115 na 66 na 80. Czyli to jest właśnie ten wymiar bez tego poszerzenia, które właśnie przed chwilą Wam pokazywałem. Zatem są to wymiary idealne, takie jakie są. Ale problem jest
następujący, jeden tylko. Wybaczcie, będzie trudno. Problem jest następujący. Drzwiczki. Drzwiczki są za duże. I zastanawiamy się teraz, co dokładnie zrobić. Ja mam jeden pomysł, ale napiszcie mi w komentarzu. Ja ten filmik dzisiaj wrzucę w miarę szybko, żebyście mi podpowiedzieli, ale mam pewien pomysł, jak to ogarnąć. I po prostu będzie trzeba coś tutaj z nią pokombinować, bo teraz ta kratka jest o 10 cm za wysoka, no i przez to, że te poszerzenia były po szerokości w dwóch miejscach, jest po prostu za szeroka. Jak zobaczycie, to powinno być gdzieś tak, więc ona jest troszkę za wysoka, no ale wydaje mi się, że jest do odratowania. Myślę, że ciężko będzie znaleźć kratkę, która będzie idealnie pasować gdzieś tutaj w Tajlandii, bo to jest kanadyjska kratka, a takich dużych tutaj klatek, klatka, podobne słowa, ciężko odnaleźć. Zatem mamy jeszcze takie jedną zagwozdkę. Klatka wygląda dobrze, ma wentylację na górze. Dokupiliśmy do niej jeszcze poidło, czyli ma tutaj będzie miał sami wodę na tej kratce, którą trzeba w jakiś sposób zmodyfikować. Więc dajcie mi znać, co dokładnie zrobić, żeby z tą klatką Ja mam pomysł, ale nie chcę go zdradzać, więc pomóżcie mi, bo trochę mieliśmy stresu. Ja byłem pewien, że tej klatki nie weźmiemy. A wyobraźcie sobie, ciężko w internecie znaleźć klatkę. I no takie klatki są drogie, bo taka klatka tych rozmiarów w Stanach teraz $400 kosztuje. Ale nie wiem, czy kanadyjskich tych dolarów, bo wtedy jest razy 3 chyba, czy amerykańskich. No ale mniej więcej 1000-1500 zł kosztuje taka klatka. A my dzisiaj jeszcze po opuszczeniu ceny, przez to, że no tutaj pani źle zmierzyła po prostu, mówiła, że mierzyła miarką, ale coś pokombinowała, źle pomierzyła, to powiedziała, że 4800 batów, czyli tak 550 zł, obniży nam na 4000. No i spoko, więc mamy klatkę za 450 zł, bardzo dobrej jakości, robiona w Chinach, ale kanadyjskiej firmy. I musimy trochę powalczyć z kratką. Mam jakiś pomysł, natomiast napiszcie mi, ja dzisiaj jej nie ruszam. I teraz kolejny problem będzie, który dojedziemy, gdzie tą klatkę później w jakiś sposób składować, ponieważ ona jest za duża na wszystko. Ja nie wiem po prostu, gdzie ona mogłaby być w aucie, pod autem, na aucie. Nie wiem, więc nie wiem, co zrobimy z nią, ale jeszcze ją potrzebujemy pomiędzy Koreą a Japonią. Potrzebujemy jeszcze ją, żeby przewieźć psa pomiędzy tymi dwoma krajami. Zatem nie możemy się jej pozbyć. Na aucie nie wiem, gdzie ją trzymać, nie mam kompletnie pomysłu, więc jeszcze będziemy musieli coś tutaj porzeźbić.